Witajcie kochani, dzisiaj pokażę wam jak namalować taki pejzaż. Nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie mnie kilka razy w zupełnie innych ubraniach, dlatego że przyjeżdżałem tutaj trzykrotnie malować ten obraz z przerwami z powodu moich chwilowych problemów zdrowotnych, ale mam nadzieję, że lekcja wam się spodoba i niedługo oczywiście możecie spodziewać się następnych lekcji na tym kanale. Dzisiaj będziemy malować kolejny pejzaż. Tym razem będzie nieco tropikalny, z widokiem na morze, skałami po bokach i z przodu trochę zieleni. Już pokazuję wam paletę. Na palecie mamy burnt sienę, fiolet, jasny zielony, flash, czarny, ochrę, amber, ultramarynę, biały, niebieski, ciemną zieleń i żółć. I zaczynamy działać. Najpierw naszkicujemy sobie kompozycję. W tym celu biorę wodę, niebieski i taką rozwodnioną farbą będę nakreślał, gdzie co powinno być. To będzie nasz horyzont, gdzie będzie kończyło się morze i zaczynało niebo. Ten cały fragment to będzie morze, a tutaj już będzie nasz pierwszy plan z przodu z całą roślinnością, drogą, skałami i innymi rzeczami. Everybody hovered on. Everybody hovered on. He hovered down. He hovered on. Everybody hovered on. He hovered down. Everybody hovered on. Everybody. Z tyłu po bokach pojawią się góry. Everybody hovered on, he hovered down, he hovered on. Everybody hovered on, he hovered down. Everybody hovered on. Everybody hovered on, he hovered down, he hovered on. Everybody hovered on. Teraz, żeby łatwiej mi było zobaczyć te rzeczy, które będą bliżej, dodam troszeczkę czarnego i takim już ciemniejszym kolorem zaznaczymy rzeczy z przodu. We am a rebel in the miner, and burn about the bell. The boat out held the river, now the blue. But everybody left about her, above the river rail. As a lover in the miner, above the blue. We am a rebel in the miner, and burn about the bell. People didn't know and never know the do. Everybody left about her. To będzie już nasz układ kompozycji, to co będzie się działo. Wszystkie góry, od tych najdalszych do tych najbardziej z przodu. I teraz jeszcze zaznaczę sobie na pierwszym planie mniej więcej jaki będzie rozkład wszystkich rzeczy. Chcę, żeby pojawiła się tutaj droga. I gdzieś tutaj parę obiektów takich blisko nas, typu właśnie kamienie, głazy, skały. Jeden nawet może wystawać trochę poza tę górę. O, i drugi bliżej, większy.
jeszcze jeden tu z przodu. To jest nasza cała kompozycja w tym momencie. Tu jeszcze sobie zaznaczymy dla Was, żeby było Wam łatwiej zrozumieć. To będzie moje niebo, czyli numer 1, nad którym będziemy pracować. Rzecz, która jest najdalej od nas. Następnie te góry, które są tutaj przy horyzoncie. Będzie to 2. Te góry, które są już nieco bliżej. 3. Później 4. To chyba też będzie 4. 5. I tak naprawdę woda to będzie jakaś, powiedzmy, 6 w tym wypadku. I na samym końcu cała ta przestrzeń tutaj to będzie 7. Czyli mamy ponumerowane już dokładnie po kolei, krok po kroku, czym będziemy się zajmować. I przechodzimy do działania. Duży pędzel. Zaczynamy standardowo od podkładów. Ja sobie jeszcze przygotowałem taką tekturkę do wycierania pędzla i łatwiejszego mieszania kolorów takim wielkim pędzlem. Pobieram niebieski i najpierw podkład samym niebieskim na całe niebo. I tu bliżej horyzontu dodam już bieli. Chcę, żeby to było jaśniejsze. Tak samo sporo bieli tutaj z lewej strony. Będzie nam wpadało światło zza góry. A drugą stronę troszeczkę przyciemnimy. W tym celu pomieszam z ultramaryną. Ten mój podstawowy niebieski da mi to taki niebieski wchodzący delikatnie w fiolet. Pięknie nam tutaj grają te 3 kolory. Jasny niebieski, podstawowy niebieski i ciemniejszy. Generalnie powinienem najpierw skończyć całe niebo, zanim przejdę dalej, ale mogę od razu sobie równie dobrze położyć podkłady na te góry, bo to i tak tylko podkład. W tym czasie niebo mi wyschnie i wrócimy do nieba jeszcze z chmurami i innymi rzeczami. Zmieniam pędzel na taki średniego rozmiaru, płaski, miękki, nylonowy i zaczniemy nakładać kolory na te góry daleko na horyzoncie. Myślę, że na razie biały z odrobiną czarnego i niebieskim. To będą takie nasze podstawowe na razie kolory nałożone na te góry. Everybody at the bounder, heard above the river rail.
whoop-a-doo. Dokładamy teraz brązu, mieszamy też z tym niebieskim i z białym i powstanie nam trochę ciemniejsza wersja. Ta góra będzie w cieniu ze względu na to, że też po tej stronie całego obrazu jest ciemniej. I tak samo troszkę przecieniujemy sobie tutaj. Nam też ładnie oddzieli od siebie te góry. Ta góra będzie już całkowicie w cieniu. Dodam ultramaryny do tego brązu. Więcej ultramaryny. No i jeszcze tu pokażemy kontynuację. Dodam też troszkę tej ultramaryny tutaj, żeby ładniej mi się to łączyło z niebem. I teraz podkład na tę górę. Myślę, że możemy dodać tutaj trochę rudego brązu. I na razie takim ciemniejszym kolorem, później będziemy wyciągać światła, zakrywamy całą tą górę z prawej strony. I to z przodu troszeczkę ciemniej dodamy jeszcze czarnego. Teraz też takim mocno ciemnym kolorem zrobimy sobie te czwóreczki z tej strony. Lewą stronę już kapeczkę jaśniej dodam sobie tego rudego brązu. I to samo tutaj. I prawa strona ciemniejsza, więcej czarnego. Teraz piąteczka będzie już naprawdę mocno ciemna. Tutaj będzie czarny, dodamy troszkę fioletu, ultramaryny. To będą podkłady na piątkę.
Czyli właściwie wszystkie te góry z tyłu mamy już zakryte pierwszą warstwą podkładem. Teraz myślę, że tak na dobrą sprawę to od razu sobie zakryjemy wszystko i dopiero wtedy wrócimy do tego nieba. Przejdziemy z powrotem do wody. Woda musi mieć jaśniutkie, ładne podkłady, takie jak niebo, dlatego muszę w tym momencie wytrzeć ten pędzel z tych brudnych, ciemnych brązów, dobrze go umyć i dopiero wtedy jasnymi, niebieskimi kolorkami zrobimy odbicie lustrzane nieba. Tak, zaczynając od góry, tu będzie troszkę ciemniej. I teraz z tej strony będzie nam wpadało więcej światła. Dokładam tej bieli. I mieszam to ze sobą ładnie końcóweczką pędzla. Ta biel niech sobie sięga tak do połowy. No i jeszcze tu na samym dole będzie jaśniej, przy samym brzegu. I już do góry ciemniej. Najciemniej będzie w tym miejscu, przy samych skałach, więc tutaj ultramaryna pomieszana z niebieskim i mocniejsze cienie. Pojawią się później fale, więc od razu tam, gdzie będą się znajdowały fale, tworzę sobie cień pod spodem. I znowu tu z bielą robię ładne przejście. Tak, i myślę, że ten podkład na wodę jest już całkiem w porządku i możemy wypełnić sobie całą siódemkę. Tutaj od razu dołożę do tych kolorów ciemną zieleń. Będą nasze takie pierwsze podkłady na tak naprawdę miejsca, które będą później jasne, ale chcemy oczywiście uzyskać cienie i głębie, więc na razie nakładam taki kolor pośredni. Tu bliżej już będzie coraz jaśniej. Czyli dokładamy żółci. Do dołu znowu ciemniej. No i tutaj odmalujemy do samego spodu. Żółć i tą limonkową zieleń, żeby ładnie rozjaśnić te kolorki tu z brzegu. I troszkę tak samo tu z drugiej strony.
I na samym dole jeszcze wzmocnimy to czarnym. To musi być już mocny kontrast. No i teraz od razu nałożymy sobie podkłady na te kamienie i tą drogę. Jak chodzi o drogę, to tutaj flash na samej górze, kolor cielisty, z żółtą ochrą, może nawet z bielą, żeby to jeszcze rozjaśnić u góry. I tak samo jak mi się kończy światło na tej trawie, to tak samo zrobimy już od spodu ciemniejszą drogę. Więc dołożymy troszkę ultramaryny i brązu. Tu się będzie też zaczynał cień na drodze. I na spodzie jeszcze więcej tego dołożymy, żeby było jeszcze ciemniej. Droga jest już zaznaczona, teraz jeszcze nałożymy sobie podkłady na kamienie. Myślę, że z tej strony może być nawet po prostu czarny na razie. I z drugiej strony, tam gdzie wpada światło, rudy brąz z ochrą. Tak samo te większe kamienie tu z brzegu. Na górę kamienia też rzucimy troszkę światła, dodam niebieskiego do tego czarnego. Od razu nam się ładnie oddzieli górę. I pozostałe kamienie po drugiej stronie. W taki sam sposób. Góra jaśniej, spód czarnym. Te kamienie już będą w brązach, więc tak samo jak zrobiliśmy tego, ochra z rudym i z tej strony światło, z drugiej cień. Świetnie. Wszystkie pierwsze warstwy mamy nałożone. Możemy już śmiało wrócić do nieba, które już jakieś kilka dobrych minut temu wyschło. Także teraz pędzelkiem będziemy pracować nad chmurami. I najpierw naszkicujemy te chmury. Kształt. W tym celu mniejszy pędzelek, biała farba, dużo wody. Robimy sobie luźny szkic. Moje pierwsze chmury będą się zaczynały tutaj. Będą wychodziły stąd. Może nawet troszeczkę
troszeczkę wyżej. I do samego dołu. Tutaj też całą tą przestrzeń trochę rozjaśnimy, zrobimy taką jakby większą chmurkę. Jeszcze tutaj kilka takich sporadycznych, pojedynczych. I mamy naszkicowaną kompozycję, jak chodzi o chmury. Teraz możemy przejść do tego troszeczkę większego pędzla i będziemy starali się nad nimi trochę popracować. Takim na razie błękitnym kolorem zrobimy sobie, powiedzmy, coś w rodzaju podkładu. Widzicie, ruchy pędzla są koliste, tak jak kłębki chmur. I od razu drugą stronę. Światło nam wpada stąd, więc właściwie te chmury też będą oświetlone dokładnie w taki sam sposób. Tutaj damy dużo światła, czystą biel. Dobrze, no i teraz będziemy przechodzić już do ultramaryny. Zrobimy sobie ten troszkę ciemniejszy kolorek, wymieszamy go też z tym podstawowym niebieskim. O, i takim kolorem będziemy przechodzić do środków tych chmur. Delikatnie samą końcóweczką staramy się zmieszać jedno z drugim. Tutaj dodamy troszkę więcej niebieskiego. I tu przejdziemy sobie stopniowo w ten biały.
I znowu, teraz dodamy sobie tej ultramaryny, żeby troszkę przejść bardziej pod te fioletowawe szarości. I to samo robimy z tej strony. Jeszcze kilka miejsc, które pominąłem z lewej strony. Teraz jeszcze bielą rozjaśniamy niektóre elementy. Wymienię sobie na chwilę pędzel na mniejszy. Dodamy jeszcze w tle kilka delikatniejszych kłębków. And the murmur would want me if I knew where the dawn of you. Am I know where the dawn of you? And the murmur would want me. Am I new with the dawn of you? If I knew with the dawn of you. If I knew with the dawn of you. And another would want me. If I knew with the dawn of you. If I knew with the dawn of you.
If I knew where it dawned of you, if I knew where it dawned of you, and the moon would want me you. No, myślę, że chmury są w porządku. Teraz będziemy mogli zabierać się już za góry tutaj z tyłu. Witam Was po przerwie, kochani. Niestety miałem troszkę problemów zdrowotnych, więc przerwałem ten film w trakcie i już do Was wracam. Także teraz musimy wrócić sobie do tych gór, które są tutaj z tyłu. To jest już odświeżona po przerwie paleta. Tak, i działamy. Średni rozmiar, płaski, nylonowy, miękki pędzel. I najpierw te góry tutaj najbardziej z tyłu powinny być oczywiście w kolorach zbliżonych do tła. Dlatego najpierw tworzę kolor tła i będziemy go delikatnie zmieniać brązami. I takim szaro-brązowym kolorem tutaj poprawimy od razu sobie te pierwsze góry z tyłu. Teraz dodamy troszeczkę czarnego. Lewa strona będzie jaśniejsza, prawa ciemniejsza w tym wypadku, więc ściemnimy sobie prawe krawędzie. I na odwrót, drugą stronę będziemy robić jaśniej, więc dodamy bieli oraz troszeczkę tej żółtej ochry. Jeszcze wzmocnimy to światło w paru miejscach. Na odwrót cień z drugiej strony parę miejsc sobie jeszcze przyciemnimy dodatkowo. Więcej czarnego i brązu z niebieskim. No i jeszcze ten kolorek pośredni tutaj pomiędzy, żeby mieć jakieś przejście. Tym pośrednim kolorkiem też możemy w niektórych miejscach, gdzie mamy światło, to z drugiej strony na odwrót dodać właśnie więcej cienia. W ten sposób nam się stworzy więcej oddzielnych takich tych skałek, zamiast takiej jednej dużej góry. O, i będzie troszkę więcej szczegółów. Okej, i ta skała w tle już jest całkiem fajna. Teraz jeszcze uzupełnimy sobie to miejsce, gdzie zostawiałem wcześniej puste, zamiast robić więcej chmur. To też zrobimy to samo, tylko to będzie troszeczkę bardziej, powiedzmy, niebieskawe. Dodamy sobie kilka pojedynczych takich gór z tyłu. I światło z tej strony.
jeszcze uzupełnimy tą przestrzeń. Też światło troszkę od góry wprowadzimy. Dobra. I od razu lecimy z następną. Do następnej dodamy jeszcze troszeczkę czerwieni, żeby to tak weszło delikatnie w fiolety. I więcej niebieskiego. Poprawiamy sobie najpierw ten podkład, tą pierwszą warstwę. Dodaję wody. Z większą ilością wody poprawimy sobie krawędzie w niektórych miejscach, żeby wydawało się, że ta góra jest taka bardziej szczegółowa i jest tam więcej elementów. No i teraz ponakładamy trochę jaśniejszych świateł, w tym celu biel z ochrą. Żeby też porozdzielać sobie trochę pojedynczych fragmentów tej góry skał. Możemy pozostawiać też cienkie, ciemniejsze linie z tego podkładu, co jest pod spodem, między tymi kształtami, które malujemy. To będzie taki efekt, powiedzmy, jak takie pęknięcia na skałach. I możemy przejść do... przepraszam, jeszcze tutaj jest oczywiście fragment tej samej góry, więc zrobimy to w tych samych tonach kolorystycznych. To oczywiście niżej będzie ciemniej, dodaję czarnego. Teraz cała ta góra właściwie nam się już tu zgadza. Teraz przejdziemy od razu do tych następnych skał. I te następne skały zrobimy już w takich kolorkach mocniejszych. Ten brąz z czarnym. Pierwsze co to sobie wzmocnimy ten mocny cień z tej strony. Everybody hovered on. Everybody hovered on. He hovered down. He hovered on. Everybody hovered on. He hovered down. Everybody hovered on. Everybody hovered on. Everybody hovered on. Everybody hovered on. He hovered down. Everybody hovered on. Everybody hovered on. Everybody hovered on. He hovered. Teraz będziemy nakładać na to światła. Żółta ochra z brązem, troszkę czerwieni.
Tworzymy taki jaśniejszy brązik i dodajemy jeszcze do tego bieli. I takim kolorem będziemy nakładać światła na te skały. Mocne światła z tej strony. Tak samo, zobaczcie, będę zostawiał te szczeliny pomiędzy. I'm a rebel in the matter, and burn about the bell. The boat out held the river, now the blue. But everybody left about her, her mother in the rail. Every lover in the matter, but the blue. But I'm a rebel in the matter, and burn about the bell. People didn't know and never know the do. Everybody left about her, her mother in the real. Has a lover in the matter, but the do. I to samo z tą. Everybody left about her, and then the mother in the real. But if we didn't know and never know the do. Everybody left about her, and the mother in the real. Every lover in the minor, but the blue. I'm a rebel in the minor, heard bun about her bell. People didn't know and never know the do. Everybody left about her, heard a mother in the real. Every lover in the minor, but the do. Every lover in the minor, but the do. Everybody left about her, heard a mother in the real. Every lover. Jak zejdziemy niżej, to już troszeczkę możemy dodawać też niebieskich kolorów, tylko trochę ciemniej. Teraz trochę żółci z zielenią i od razu nałożymy na to troszkę też trawek i roślinności z tej strony. Czarny z brązem uzupełnimy sobie tej górki z przodu. Na razie ta lewa strona jest już ok. Możemy teraz przejść do prawej, aż dojdziemy do tego samego momentu. Właściwie po kolei będziemy powtarzać te czynności. Więc znowu wracamy do samego końca. Czerwony z niebieskim i z białym. Jasne, podobne do tła kolory.
Kolejna góra, już kapeczkę ciemniejsza i więcej czerwieni, w podobnej tonacji jak ta. No i teraz nakładamy światła i cienie na to. I na tą kolejną górę, troszkę bardziej wchodzimy w brązy z tymi światłami. Zostawiamy już tutaj te szczeliny między skałami. Super, i przechodzimy do skały, która jest już tutaj bliżej. To będzie czarny z brązem na razie. Ponakładamy światła jaśniejszymi brązami.
i tak samo dodamy już tutaj trochę z przodu tej zieleni, tej roślinności. Od razu, skoro ta strona trochę wyschła, rozjaśnimy sobie te trawki. I trochę możemy zacząć pracować nad tymi trawami tu na dole. Więc tu z brzegu będzie mocniejsze światło. Prawimy je sobie jeszcze. Od razu możemy nałożyć brązowsze światło na te skały. No i z drugiej strony cienie.
No i ostateczne podkłady na właściwie każdy element, który się tu znajdzie, mamy już nałożone. Teraz pozostaje nam tylko popracować nad detalami, a to po krótkiej przerwie na schnięcie. Już jestem, kochani, kontynuujemy dalej. Jak widzicie, co chwilę zmieniam ubrania, bo już trzeci raz przyjeżdżam nagrywać ten obraz. Miałem troszeczkę problemy zdrowotne, ale to nic, to dajemy dalej. Więc następną rzeczą, którą tutaj zrobię, to właściwie będzie nałożenie najmocniejszych świateł wszędzie po kolei oraz już praca nad wodą. Zaczniemy sobie od wody. Jak już przebrniemy przez wodę, to wykończymy sobie najmocniejszymi światłami i cieniami wszystkie te dookoła jeszcze smutnawe obiekty. Takim jaśniutkim błękitem zaznaczę sobie na razie fale na tej wodzie, w jaki sposób one mi się będą układały. I na pewno tu z przodu będzie ich zdecydowanie więcej i będą też większe. I zobaczcie, ja wykorzystuję te cienie, które wcześniej nałożyłem. Tak jak mi się kończy cień, to w tym miejscu robię tą jaśniejszą obwódkę. Im dalej, tym cieńsze będą te. I też dookoła tych obiektów, które są w wodzie, dodamy już bardziej takim białym kolorkiem takiej piany. Żeby ta woda też trochę na tych obiektach się zatrzymywała. Teraz weźmiemy sobie ciemniejszy niebieski i jeszcze powzmacniamy sobie cienie pod falami w niektórych miejscach. Jeszcze znowu więcej bieli dodamy sobie tutaj przy samych tych skałach. I teraz mniejszym pędzlem dodam sobie już taką pianę na tych falach, mocniejszą, jaśniejszą. Oraz trochę odblasków na wodzie.
all happy to leave you. I jeszcze w niektórych miejscach damy po prostu trochę struktury wody samą końcóweczką, cienkie, jasne linie. And the murmur would want me blue if I knew where to go of you. If I knew where to go of you. And the murmur would want me if I knew with the dawn of you, if I knew with the dawn of you, if I knew with the dawn of you, and another would want me. Hell, if I knew with the dawn of you, if I knew with the dawn of you, if I knew with the dawn of you. If I knew with the dawn of you, if I knew with the dawn of you, if I knew with the dawn of you, and another would want me. Ja tutaj nie chcę koncentrować się mocniej na wodzie, dlatego że ona mimo wszystko jest troszkę dalej. Chciałbym jednak skoncentrować się na tych rzeczach, które są blisko, więc uważam, że w tym momencie ta woda jest w porządku i możemy przejść do następnych rzeczy. Więc tutaj sobie rozjaśnimy kilka z tych kamieni z lewej strony, tak jak nam wpada mocniejsze światło. Jasne brąziki z bielą, ochra, amber i biały. Every bone up the hive, every bone. And we'll keep it poppin', every bone, every way, and never roll over her bone. Well, never roll over her bone. Every bone up the hive, every bone. And we'll keep it poppin', every bone, every way, and never roll over her bone. And never over her bone, every bone. Every bone at the hive, every bone. They'll never roll over her bone. They'll never roll over her bone. They'll never roll over her bone. Every bone up the hive, every bone. Then we'll keep it poppin', every bone, every way, and never roll over her bone. No, to samo zrobimy teraz z tej strony, z tymi skałami. Te same kolory, amber, ochra i biały. Pokażę. I naświetlamy te skały.
It's an older movie, every man he wants. It's an older movie, every man you want. Teraz jeszcze troszkę ciemniejszym kolorem zrobimy kolor pośredni między tym światłem a cieniem, żeby to nie było takie drastyczne przejście. It's an older movie, every man you want. What'll let you down, every man you want. It's an older movie, every man you want. Ciemniejszym z czarnym, niebieskim. Tę drugą stronę jeszcze sobie poprawimy też. Everybody hovered on. Everybody hovered on, he hovered down, he hovered on. Everybody hovered on, he hovered down. Everybody hovered on. Everybody hovered on. Everybody hovered on. Everybody hovered on, he hovered down. Everybody hovered on. Everybody hovered on. Everybody hovered on. No, od razu lepiej. I przechodzimy do tych wszystkich rzeczy z przodu. Tutaj też światełko mocne. We am a rebel in the miner, and run about the bell. The boat out held the river, now the blue. But everybody left about her, her mother in the rail. Every rebel in the miner, bug-a-doo. We am a rebel in the miner, and run about the bell. People been out and never none to do. Everybody left about her, her mother in the rail. Has a lover in the miner, but the do. Everybody left about her, and then the mother in the rail. It would do now and never none to do. Everybody left about her, her mother in the rail. Every lover in the miner, but the do. I'm a rebel in the miner, heard none about her bell. People been out and never none to do. Everybody left about her, heard a mother in the rail. Every lover in the
the minor buck-a-doo. Every level in the minor buck-a-doo. Every bounder at the bounder, above the river rail. If it didn't down and never do. Every bounder at the bounder, above the river rail. Every level in the minor buck-a-doo. Every level in the minor buck-a-doo. Teraz dodamy sobie jeszcze kilka takich, powiedzmy, mokrawych miejsc na tej drodze. Tu niżej będzie ciemniejsze, dlatego że jest w cieniu, więc dodam czarnego. I troszeczkę struktury na tej drodze, czyli brązami podobnymi do tych, które już tu mamy. Po prostu pobawimy się ruchami pędzla. Teraz od razu pocieniujemy te kamienie czarne bardziej z przodu. Tutaj dodamy sobie brąz z niebieskim i z czarnym, żeby uzyskać takie szare, ciemno-brązowe kolorki. Nawet są za jasne, ściemnieje jeszcze czarnym. Też pamiętamy o tym, żeby tu cały czas próbować namalować strukturę tego kamienia. Czyli zostawimy sobie też w niektórych miejscach szczelinki, tak jak w przypadku tych gór. I od spodu ciemniej, też w tych niebieskościach, ale już ciemniej, żeby pokazać, że to jest jakby ściana boczna tej skały. Aż dojdziemy do czarnego. Tutaj jeszcze troszkę światła z brzegu i w paru, powiedzmy, losowych miejscach, żeby pokazać, że ta skała jest jeszcze tu wypukła. Natomiast resztę robimy jako przejście do czerni. I to samo zrobimy z tą skałą. Ona jest mniejsza, więc już właściwie wystarczy, że sobie tą górę troszkę oświetlimy, a spód zostawimy też ciemniejszy, więcej dokładamy czerni.
Dobrze, i teraz nasz ulubiony moment, czyli już bawimy się tutaj roślinnością dookoła. W tym celu oczywiście wyczyszczę pędzel, bo będziemy używać już teraz jasnych zielonych. I tak, na pewno będzie nam potrzebna żółć. Właściwie, jeżeli nasz pędzel był troszeczkę jeszcze brudnawy w tych ciemnych kolorach i zmieszamy żółć z tymi kolorami, to nam wyjdą odpowiednie światła na nasze najjaśniejsze zielenie. I bawimy się w strukturę trawy. Możemy ją wstukiwać, możemy czasami troszkę powyszarpywać delikatne trawki do góry. Oczywiście zostawiając tutaj małe takie zaciemnione miejsca obok. Dobiorę teraz troszkę ciemnej zieleni, żeby uzyskać inny odcień traw. W miejscach zaciemnionych będziemy dodawać już pomału coraz ciemniejsze te trawy. I trochę czerni. Więcej czerni. Teraz chcę skontrastować tutaj te
krzaki. Po prostu tam, gdzie naturalnie powinno być więcej cienia, to sobie go od razu dodamy, żeby nie wszędzie też oczywiście było samo światło, bo będzie to wyglądało bardzo nienaturalnie. I od góry od razu na niego nałożę trochę światła żółciu. Tutaj zrobimy sobie ciemniejszy podkład i na nim za chwilkę pojawią się krzaki i taka trochę bardziej bujna roślinność. To miejsce jest dość puste, więc chciałbym je czymś wypełnić. I teraz już w tych jaśniejszych kolorach będziemy nakładać światła. Jeszcze wyciągniemy sobie kilka takich dłuższych, paprociowych roślinek. Bokiem pędzla, zobaczcie, po prostu dobrze rozwodniona, jaśniejsza farba na tym ciemnym podkładzie. No i tutaj trochę trawy nachodzącej na drogach. Samo tutaj. Też nie chcemy zostawiać tego takiego pustego. Tu już oczywiście ta skała rzuca cień, więc musi być ciemniej. Dlatego ciemna zieleń plus czarny. Ściemniamy tą zieleń i też robimy trawy, ale ciemniejsze. Tu już może wpaść troszeczkę światła, nie tak jasnego jak to, ale możemy dodać trochę żółci. No i tutaj może być więcej światła. Z przodu jeszcze nam zostaje to miejsce, tutaj już musi być oczywiście ciemno. Ja tu wyjmę ten obrazek na brzeg. To teraz chcę jeszcze porobić roślinność na tej skale i tutaj z przodu przed nią.
jeszcze zostaje nam dodać kilka cieni tu na drodze. One będą w takich brązofioletach, więc to będzie czerwony, niebieski i ochra. Tak, żeby ładnie była kontynuacja od tego cienia tej trawy. A tutaj jeszcze dodamy światełka. To będzie ochra z bielą. Widzicie, bo tędy sobie wpada kawałek światła i analogicznie, co jest obok, sobie też rozjaśnimy te zielenie. Mi się podoba. Podpisuję obraz. Piszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam tutaj wiele kwestii, jak chodzi o te trzecie plany, te rzeczy, które się pojawiają z przodu. I widzimy się niedługo w kolejnych lekcjach. Do zobaczenia.